Proszę Państwa, no po tak wspaniałym wystąpieniu mojego poprzednika, gdzie wiele zostało powiedziane, ja czuję się troszeczkę zakłopotany, ale mimo wszystko też postaram się zainteresować Państwa troszeczkę innym zagadnieniem, które moim zdaniem jest no, wręcz fundamentalne dla wszystkich, którzy próbują badać współczesną rzeczywistość, jak i tą historyczną, zdigitalizowaną już. Otóż, proszę Państwa, w epoce społeczeństwa informacyjnego stajemy przed zjawiskiem, które no, nazywa się nadmiarem danych, nadmiarem informacji. Jak wszyscy Państwo doskonale wiecie, żyjemy w świecie zdominowanym przez media, w świecie kultury obrazowej, audiowizualnej czy cyberkultury. A więc świat współczesny można określić tak w pigułce, to świat mediów, to świat kultury obrazkowej, świat internetu, świat nadmiaru informacji, świat, w którym mamy otwarty dostęp do całego dziedzictwa kulturowego i historycznego ludzkości, które zostało w dużej części już zdigitalizowane i świat, który no, ugina się pod naporem informacji. Żeby tutaj Państwu uświadomić, o jaką skalę, o jaki rząd wielkości tu chodzi, to taki dosłownie minutowy fragment, który... Dziękuję. Więc no Państwo widzicie ogrom, przerażający ogrom danych, które rządzą naszym współczesnym społeczeństwem i które stanowią również przedmiot, coraz częściej przedmiot zainteresowania humanistów. I teraz no, głównym problemem w badaniu kultury, która jest zwykle definiowana jako główny obszar penetracji intelektualnej humanistów, głównym tym problemem jest właśnie jak się no, zmierzyć z tym nadmiarem informacji. Tutaj sobie pozwolę przytoczyć wypowiedź no, guru współczesnych, jeśli tak można powiedzieć, cyfrowych humanistów, profesora Lwa Manowicza. So traditionally, if you think about a typical art history lecture, an exhibition museum, or a textbook, you're dealing with at most few hundred images. So what happens when you start dealing with history and contemporary culture as data, right? And you're thinking about the scale of Flickr, YouTube, where the numbers are now in the millions and billions, right? So it becomes difficult to use traditional techniques, be it slides or a laptop screen, to analyze data at the scale. That's why new cutting-edge visual technologies, such as Hyperspace Constructed Quality Tool, are perfectly suited for this research. So beginning to work with larger and larger collections, this is just 2,000 images selected from Art Store
an art store at this point houses over 800,000 images, but in fact if you go to Google and do Google image search, you're going to find tens of millions of paintings from 20th century alone. And this is the scale of data which we want to analyze and visualize in really developed ways to teach and publicly present and research cultural data at that scale. Właśnie, więc tutaj no, profesor Manowicz wskazuje na problemy no, z big data, które stają się no, wyzwaniem dla tradycyjnej humanistyki, która jak Państwo też doskonale wiecie, była oparta na piśmie i pismo było do tej pory głównym przedmiotem badań klasycznych humanistów. Dyskursy, teksty, paradygmaty było też głównym narzędziem opisu i interpretacji rzeczywistości oraz oczywiście podstawowym środkiem komunikacji naszych aktów poznawczych. Prawda, wiedza zamknięta w książkach. Natomiast no, tym wyzwaniem jest big data, prawda? Świat, jak to zwykle mawiał Lew Manowicz, staje się coraz bardziej jedną wielką bazą danych i rodzi się problem, jak sobie z tym radzić. Dlatego, że dotychczasowe teorie i metody nie nadają się do penetracji intelektualnej świata big data, ani też no, nie są w stanie pokazać złożoności tej rzeczywistości. Czyli do tej pory mieliśmy coś takiego, prawda, teksty, prawda, jak okiem sięgnąć. W tym momencie przechodzimy do zupełnie innych środków wyrazu. I tutaj jedną z dwóch tez, które stawiam w swojej prezentacji i towarzyszącym jej klasycznym referacie, jest to, że no, musimy wizualizować, prawda? Wizualizacja jest tutaj rozumiana w dwóch podstawowych pojęciach znaczeniowych, a więc wizualizacja jako rodzaj, jako metoda analizy danych oraz wizualizacja jako pewien sposób przedstawiania i sposób komunikowania wyników właśnie tychże analiz. Te wizualne analizy mogą dotyczyć wszystkich obszarów aktywności człowieka w różnych kulturach, czyli mogą dotyczyć tekstu, obrazu, prawda, dźwięku i wszelkich innych tworów cyfrowych. W przypadku historii będą to oczywiście cyfrowe źródła, cyfrowe ślady. Tutaj Państwo macie przykłady różnych technik wizualizacji. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, tutaj to jest właśnie badanie, które zostało przeze mnie wykonane. Dotyczy ono filmu dobrze znanego, przynajmniej w Polsce, Ogniem i mieczem, na podstawie oczywiście powieści Henryka Sienkiewicza. Tutaj zbadałem 10 000 klatek filmowych z tego filmu pod kątem pewnych no, parametrów, takich jak chociażby jasność czy odcienie barw, i to właśnie jest przykład. W inny sposób oczywiście nie byłoby to możliwe. Tutaj z kolei jest przykład wizualizacji innego filmu. Akurat jestem tuż po napisaniu artykułu badanie Gwiezdnych Wojen. Właśnie w duchu humanistyki cyfrowej. Tu jest właśnie taki przykład analizacji, wizualizacji filmu Atak klonów. I proszę Państwa, jak już powiedziałem, wizualizacja może być też rozumiana jako nowy rodzaj prezentacji, jako nowa forma narracji, prawda, która prezentuje to, co zostało zwizualizowane w badaniu poszczególnych aspektów rzeczywistości. Te wizualne narracje mogą przybierać różne formy i różne postacie. My na co dzień się już z nimi spotykamy, często do końca może nie zdając sobie sprawę, że tutaj mamy do czynienia no, z jakimś nowym typem komunikacji. Chcąc krótko scharakteryzować ich specyfikę, to powiemy tak, że one są multimedialne, interaktywne, preferujące różne formy obrazowania, umieszczone najczęściej już w chmurze,
i mają charakter dzieł otwartych, czyli można je cały czas rozbudowywać, uzupełniać, korygować, komentować, a nie tak jak w przypadku książek, gdzie mieliśmy do czynienia z wiedzą po prostu zamkniętą. I tutaj właśnie przykłady, parę charakterystycznych przykładów, które chciałbym Państwu pokazać. Pierwsza grupa określona mianem Digital Storytelling. Tutaj mamy taki przykład na platformie Google'a, różnego typu właśnie opowieści. Tutaj mamy kolejny przykład w postaci GIS-ów. I kolejny przykład, bardzo charakterystyczny, no, zupełnie jak gdyby w nowy sposób pokazujący, czym może być cyfrowa opowieść, na przykładzie chociażby cyfrowych makiet. Prawda? Proszę Państwa, cyfrowe makiety to jest też, przynajmniej dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie, rodzaj cyfrowej opowieści. Projekt Lublin 2.0 to przede wszystkim 4 wirtualne makiety przedstawiające Lublin. Chodziło nam o to, aby pokazać, w jaki sposób zmieniało się miasto, jego przestrzeń, najważniejsze obiekty w XIV, XVI, XVIII i w latach 30. XX wieku. Dzięki tym wirtualnym modelom możemy prześledzić dokładnie rozwój przestrzenny miasta, a przy okazji zapoznać się z jego historią. Oprócz 4 makiet powstały również wizualizacje 3D. Są to przede wszystkim wirtualne wizualizacje wybranych obiektów wchodzących kiedyś w skład przestrzeni Lublina, na przykład Kościoła Farnego albo Wielkiej Synagogi Maharszala. Kolejny składnik projektu Lublin 2.0 to wizualizacja artefaktów archeologicznych, czyli... No właśnie, więc tutaj makieta jako rodzaj cyfrowej opowieści. I tutaj z kolei jest inny jeszcze zupełnie projekt zrywający w ogóle z dotychczasową tradycją badań naukowych, czyli badania, wizualizacje w czasie rzeczywistym. Pulse of the Nation, projekt już zakończony, co prawda, ale no, pokazujący, jak w nowy sposób można prowadzić badania tutaj szczęścia Amerykanów w poszczególnych stanach na podstawie wpisów na Twitterze. One były co godzinę aktualizowane i na bieżąco mogliśmy śledzić wyniki badań. I tu z kolei oczywiście animacje trójwymiarowe wykonane akurat tutaj w programie Blender. Dobrze. I na zakończenie mam nadzieję, że uda mi się jeszcze Państwu na żywo pokazać taki dosłownie w ciągu minuty eksperyment pokazujący, że i to jest też zaleta humanistyki cyfrowej, że no każdy z nas może prowadzić badania, wizualizacje i je prezentować. Proszę Państwa, tutaj bardzo też ważnym nurtem, jeśli chodzi o badanie współczesnej kultury, a więc tej kultury big data, jest wizualizacja sieci. I zobaczycie Państwo, która no, łączy w sobie jak gdyby 2 w 1, czyli jest wizualizacją i prezentacją wyników badań. O, tutaj nie na swoje konto się zalogowałem.
Ja sobie pozwoliłem zwizualizować swoje sieci kontaktów, które otrzymuję za pomocą skrzynki pocztowej e-mail. Tutaj Państwo macie od razu wyniki tego badania, prawda? Po mojej prawej stronie klasyczna statystyka, a więc ile maili wysyłałem, ile otrzymywałem. No i tutaj na centralnym punkcie mamy właśnie interaktywną wizualizację, która jest pewną metodą analizy i pewnym sposobem prezentacji. Też tutaj można w zależności od roku zmieniać ostatni miesiąc, ostatni tydzień, czyli to pokazuje z jednej strony potężne możliwości tych analiz, a z drugiej strony łatwość ich przeprowadzenia, które praktycznie każdy z nas może wykonać. Dzięki temu te badania są bardziej otwarte i bardziej demokratyczne. I tym stwierdzeniem chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo za uwagę.